Wszystkie mają 28 mm i służą do wiercenia w gresie i ceramice, ale każda z nich pracuje zupełnie inaczej. Jedna tnie agresywnie, jest uniwersalna, druga wierci otwory szybciej i precyzyjniej z dłuższą żywotnością, a trzecia pozwoli zrobić perfekcyjny otwór. Skąd biorą się te różnice? Zostań do końca i zobacz, która z otwornic najlepiej spisze się dla Twojej pracy. Dziś test 3 otwornic do gresu i ceramiki od firmy Profi. W tym teście skupimy się na technologii, tempie pracy i jakości otworu. Przeprowadzimy wiercenie otworów na płytce gresowej i ceramicznej, a na koniec zmierzymy czas wiercenia każdej z otwornic i podsumujemy wyniki. Zapraszam do testu. Zanim zaczniemy wiercić, krótko wyjaśnijmy różnice. Otwornica X Black. Diament w tej koronce jest zatopiony w spoiwie i lutowany próżniowo. Dzięki temu wytrzymuje ona wysoką temperaturę i może pracować na sucho. Wysoki nasyp pozwala nie tylko wykonać otwór, ale także w razie potrzeby delikatnie skorygować go na boki. Otwornica X Black Razor. Otwornica wykonana jest z technologii szeregowego lutowania próżniowego, gdzie diament jest osadzony bardziej estetycznie i w sposób uporządkowany. Ta technologia osadzania diamentu skutkuje wykonaniem dużo czystszych otworów. Wysokość nasypu jest niższa niż w poprzedniej otwornicy, ale myślę, że również po wywierceniu otworu da się go skorygować na boki. Mamy też różnicę w budowie korpusu. Tutaj jest korpus z nacięciami wentylacyjno-rozprężnymi, który ma powodować lepszą cyrkulację powietrza podczas pracy otwornicy i wydłużyć jej żywotność. Otwornica Wet Clean. Diament w oferowanych otwornicach osadzony jest metodą galwaniczną. Oznacza to, że otwornicę koniecznie należy schładzać wodą podczas pracy. Przewagą tego typu otwornic jest to, że otwór nią wykonany odznacza się brakiem jakichkolwiek odprysków. Otwornice pracują także na sucho, ale w ten sposób skraca się ich żywotność. Każda otwornica pracuje w warunkach, do których została zaprojektowana. Nie porównujemy prędkości 1:1, tylko efekt końcowy i komfort pracy. Płytkę podzielimy sobie na 3 pola i na każdym z pól spróbujemy wykonać kilkanaście otworów, każdą z otwornic. Zaczynamy od otwornicy X Black. Tutaj ważne są stabilne obroty i umiarkowany nacisk. Ta koronka nie lubi szarpania, a za to daje bardzo dobrą kontrolę. Krawędzie może nie są idealne, ale otwór wykonasz bardzo szybko. Większość otworów nie wymaga idealnej precyzji, więc otwornica spisze się w większości przypadków. Wysoki nasyp diamentu pozwala delikatnie skorygować otwór. Jest to duży plus, bo nie musimy w ten sposób wymieniać narzędzia na szlifierce, np. na frez palcowy i oszczędzimy w ten sposób sporo czasu. Minus takiego wiercenia to oczywiście pył, no ale trzeba sobie jakoś z tym radzić, np. taką przyssawką do odpylania. Otwornica X Black Razor. Razor zbiera materiał szybciej i jest bardziej precyzyjny. Przy wierceniu trzeba bardziej pilnować osi, zwłaszcza na początku. Jeżeli chodzi o jakość otworu, to ta otwornica wygrywa z poprzednikiem. Mamy też nadal możliwość korygowania otworu ze względu na odpowiednią wysokość nasypu diamentu. Jestem ciekaw, jak te dwie otwornice poradzą sobie w teście szybkości, który dziś wykonamy. Otwornica Wet Clean. Koronki galwaniczne pracują inaczej. Diament skrawa materiał powierzchniowo, a woda stabilizuje temperaturę i zapobiega mikroodpryskom. Tempo pracy jest spokojniejsze, ale krawędzie praktycznie idealne. Przy widocznych elementach to robi ogromną różnicę. Pierwsze wiercenia w płytce ceramicznej mamy już za sobą. Pokazaliśmy tutaj jakość wykonanych otworów przy użyciu 3 różnych rodzajów otwornic diamentowych. Przejdziemy teraz do kolejnego testu, w którym zrobimy każdą z otwornic po 10 otworów na każdym polu i zmierzymy czas, obliczając, ile zajmuje nam wykonanie jednego otworu. Żeby ten film spełniał warunki testu, opowiem o materiale, w jakim będziemy wykonywać otwory. Pierwsza płytka to płytka ceramiczna grupy Tubondzin o nazwie Misteria Gloss Blue o grubości 11 mm. Nowy test, bateria naładowana do pełna i powtarzamy kolejne 10 otworów.
Szybka zmiana narzędzia i lecimy na mokro. Zmieniamy szybko płytkę ceramiczną na płytkę gresową i przechodzimy do dalszej części testu. Druga płytka to płytka gresowa, również od grupy Tubondzin o nazwie Charper Beige Lapato o grubości 9 mm. Analogicznie jak przy płytce ceramicznej, płytkę gresową podzieliłem na 3 pola. Zestaw otwornic użytych w pierwszym teście odkładam na bok, a mam tutaj już przygotowany zestaw całkiem nowych otwornic. Baterię mam naładowaną do pełna i biorę się za wywiercenie pierwszego otworu. Szybka zmiana narzędzia oraz otwornicy. Pierwszy otwór wywiercę z użyciem takiej przyssawki, aby wykonać go jak najbardziej precyzyjnie. Kolejne otwory w teście szybkości będą już bez tej przyssawki, także bierzemy się do wiercenia. Pierwsze otwory z użyciem 3 koronek wywiercone. Na zbliżeniach zobaczcie jakość tych otworów, a teraz bierzemy się za test szybkości. Na każdym polu wywiercimy sobie po 10 otworów i porównamy sobie czas wiercenia jednego otworu.
Ten test jasno pokazał, że przy wierceniu w gresie i ceramice liczy się przede wszystkim technologia, w jakiej została wykonana otwornica. Otwornica X-Black to szybkie i uniwersalne rozwiązanie tam, gdzie liczy się tempo i możliwość korekty otworu. Otwornica X-Black Razor daje najlepszy kompromis między szybkością a jakością i w większości prac sprawdzi się najlepiej. Otwornica Wet Clean daje najczystszy efekt, ale kosztem czasu i konieczności pracy na mokro. Jest idealna tam, gdzie otwór zostaje na widoku. Jak widać, nie ma jednej najlepszej koronki do wszystkiego. Jest za to najlepsza koronka do konkretnej pracy. I to właśnie chciałem pokazać w dzisiejszym teście. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Jeśli ten materiał pomógł Ci wybrać odpowiednią otwornicę do Twojej pracy, zostaw łapkę w górę, to naprawdę pomaga w dalszym rozwoju kanału. A jeżeli chcesz więcej takich realnych testów w praktyce, zasubskrybuj kanał, żeby niczego nie przegapić. Siema!